Jaką ja mam pewność, proszę pana, że pan nie odwraca kamery w drugą stronę? W związku z rozporządzeniem 24 lipca, rozporządzenie Rady Ministrów 24 lipca W 2016 roku na ulicy Rakowieckiej w Warszawie dziennikarze Okopres realizowali zdjęcia do pewnego materiału. W tym odcinku poza wizytą audytora na tej samej ulicy pokażemy Wam fragmenty sytuacji sprzed 5 lat, w której doszło do zatrzymania dziennikarzy w okolicach Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Mam się położyć na ziemi, czy co? Nie, nie trzeba. A co? Nie jest problem. Co Państwo próbują zrobić? Co my próbujemy zrobić? Nagrywaliśmy komentarz do artykułu, który przygotowaliśmy na tle ulicy. I zostaliśmy bezprawnie zatrzymani tutaj przez pana, który powołuje się na przepisy. Poza tym nie może pan mnie zatrzymać. Podstawa do zatrzymania? Jaka jest podstawa Pan do zatrzymania? rozmawiał z dowódcą warty, dobrze? Może pan prosić, ja mogę pan tego odmówić, tak? I co, Ale przegonić? nie, no ja pana zatrzymam po prostu. Tak? Staliśmy tu, filmowaliśmy w tę stronę. Co ma piernik do wiatraka? Jaką ja mam pewność, proszę pana, że pan nie odwraca kamery w drugą stronę? Bo pan na mnie patrzył. Ale pan sobie szedł z tej strony. Pan ma paralizator? Tak. Mogę zobaczyć? Ja w tym wszystkim niestety nie mogę się oprzeć wrażeniu podkreślę, że jest tu jakieś drugie dno. I jeśli Państwo mają jakieś intencje inne niż chciałbym wierzyć, bardzo ciężka służba, odpowiedzialna. I powiem więcej, w ramach właśnie ustawowych obowiązków ci panowie, no niestety może to źle zabrzmi, ale oni mają prawo użycia broni. Oni mogą Zdajemy sobie z tego sprawę i właśnie dlatego, mimo że mamy prawo stąd odejść, bo jest to wolna sytuacja przestrzeń i nie znajdujemy się na terenie wojskowym, nie mamy zamiaru zostać ostrzelani. próbuję trochę załagodzić Państwo zostali poproszeni o pozostanie przez wartowników. Zatrzymani Byli tutaj w przestrzeni bezprawnie. publicznej. Byli tu w przestrzeni publicznej i realizowali prawdopodobnie jakiś materiał zdjęciowy. Szanowni Państwo, poproszę o dokumenty w sprawie legitymowania Państwa. Być dziennikarzami, to droga przekazywania informacji jest otwarta do Nie, bo nie możemy sfilmować w otwartym miejscu, nie możemy sfilmować jeden dziennikarz nie może filmować drugiego dziennikarza. Te sytuacje paradoksalnie Państwo wytworzyli, operując, wykonując może jakieś dziwne ruchy, zachowując się w sposób, który mógł wartowników skłonić do przypuszczenia, że Państwo mogą mieć jakieś niedobre intencje. W sumie to ja Panu dziękuję bardzo, bo to było bardzo profesjonalne. Fenomenalnie Pan się zachował, ten spokój, olimpijski spokój, muszę przyznać, będę wnioskował o wyróżnienie. Jurku, panie pułkowniku, biorę Cię na świadka. No, sprawdzili Państwo nasze procedury i potwierdziliśmy to, że jesteśmy skuteczni. Nie sprawdzać Państwa procedur, ani też ich nie No tak jakoś samo wyszło. Jeśli rzeczywiście było tak, że zdjęcia wykonywano spoza terenu jednostki, z miejsca publicznego, a tak zdaje się wynikać ze słów dziennikarzy i wojskowych, to doszło w tamtej sytuacji do szeregu nieprawidłowości. W
pierwszej kolejności należałoby zauważyć, że wartownik zdaje się mieć obiekcje co do filmowania obiektu wojskowego, a o tym, że mówił o zakazie wprost, można przeczytać w artykule dziennikarzy. Oczywiście nie istnieje żaden zakaz fotografowania tego obiektu, kiedy zdjęcia są wykonywane z miejsc publicznych poza terenem jednostki. Jeśli tak było, to zatrzymanie dziennikarzy było całkowicie bezprawne, a wartownicy przekroczyli w takim wypadku swoje uprawnienia. Chodnik miejski nie jest terenem jednostki. Oczywiście jak każda osoba w sytuacji czynów niezgodnych z prawem, na przykład takim jak fizyczny atak na obiekt, wartownik mógłby zareagować, natomiast w momencie, kiedy ktoś wykonuje jedynie legalne czynności, w takim wypadku nie ma on kompletnie żadnego prawa do zatrzymania, czy też legitymowania osób będących poza jednostką. Jeśli wspomniana sytuacja z robieniem zdjęć jednostki spoza jej terenu jest prawdą, to przybyły na miejsce żandarm także przekroczył swoje uprawnienia, gdyż ustawa o żandarmerii wojskowej nie pozwala mu legitymować cywilów znajdujących się poza jednostką. O tym, kogo mógł legitymować żandarm w tamtej sytuacji, decydowała ustawa o żandarmerii wojskowej, której fragment wam teraz wyświetlamy. Sytuacja z prawem do legitymowania cywilów poza jednostką może być inna w pewnych okolicznościach, o czym wspomnimy w dalszej części. Przy założeniu, że dziennikarze nie wkroczyli na teren jednostki i nie filmowali z tego terenu, rzecznik prasowy naopowiadał niestworzone rzeczy, takie jak sugestie dotyczące tego, że w ramach ustawy wartownicy w tej sytuacji wykonywali swoje zadania. Dziwną sytuacją była też pochwała dla żandarma z powodów wyżej wspomnianych. W tej sprawie została złożona interpelacja do Ministerstwa Obrony Narodowej, na co odpowiedziano w przedziwny sposób. Pokazujemy wam teraz odpowiedź, którą omówimy. Sekretarz stanu Ministerstwa Obrony Narodowej stwierdził, że sytuacja miała miejsce w obrębie posterunku wartowniczego. Sekretarz dalej wspomina już wprost, że dziennikarze znajdowali się na posterunku wartowniczym. Któraś ze stron w takim razie mija się ewidentnie z prawdą. W dalszej części odpowiedzi czytamy, że środków przymusu bezpośredniego nie zastosowano i to jest prawdą, natomiast z materiału dziennikarzy wynika, że ewidentnie zagrożono taką możliwością. Kolejna rzecz to wspomniane już wcześniej legitymowanie przez żandarmerię wojskową, która może legitymować jedynie osoby, wobec których jest właściwa. Może tu się zdarzyć przypadek, gdzie w związku z punktem 5 ustępu 2 z artykułu 3 w związku z innymi przepisami z innych ustaw żandarmeria może zdobyć uprawnienia opisane m.in. w artykule 15 ustawy o policji. I w zeszłym roku żandarmeria nabyła czasowo takie uprawnienia. Czy to oznacza, że żandarmeria może poza jednostką wojskową legitymować cywilów, jak jej się tylko podoba? O tym już przy okazji publikacji planowanego przez nas materiału dotyczącego legitymowania osób. Zanim zobaczycie, co się stało w przypadku wizyty audytora, chwilę poświęcimy najczęściej przytaczanemu aktowi prawnemu, który według niektórych rzekomo reguluje fotografowanie strategicznych obiektów, a według niektórych nawet zakazuje. W tym akcie prawnym w żadnym punkcie nie ma mowy o zakazie fotografowania, tak samo jak nie ma mowy o zakazie patrzenia się na ten obiekt lub chodzenia w jego pobliżu w czerwonej kurtce. Czy zatem przepisy ujęte w tym rozporządzeniu mogą wskazywać na to, że zarządca może wprowadzić zakaz chodzenia w czerwonej kurtce poza jego terenem lub zakaz patrzenia się w stronę tego obiektu, na przykład po to, by nie rozpraszać wartowników lub po to, by nie móc zapamiętywać szczegółów tej lokalizacji? Na czym zatem rzeczywiście może polegać szczególna ochrona takich obiektów? Na przykład może być prowadzona większa liczba patroli różnych służb, które zgodnie z prawem mogą poruszać się poza terenem jednostki, można wprowadzić większą ilość urządzeń monitorujących, być może można uzyskać dodatkową zgodę na zrobienie specjalnego ogrodzenia lub bardzo wysokiego muru. Taka specjalna ochrona może oznaczać wiele różnych rzeczy, takich, które są zgodne z prawem, a które przede wszystkim nie ograniczają obiektywnie istniejących praw osobom znajdującym się poza terenami ochranianego obiektu. Wracamy do wizyty przed Sztabem Generalnym z tego roku.
Rakowiecka, co kiedyś, co? Wszystkiego dobrego panu życzę. Co? Wszystkiego dobrego panu życzę. No nie, tego tam. Dobre filmu. Tego twojego. Nagrywającemu nikt nie przeszkadzał. W pewnym momencie ulicę zaczął patrolować dwuosobowy zespół młodych żandarmów, niekiedy chowając się za krzakami i obserwując poczynania człowieka z kamerą. Nikt jednak nie miał żadnych obiekcji, przeciwnie do sytuacji, która odbyła się nieco dalej przy ambasadzie Turcji, którą mieliście okazję obejrzeć we wcześniejszym materiale, i w przeciwieństwie do sytuacji spod innej jednostki, którą też pokazywaliśmy, a która wydarzyła się w tym samym dniu nieco wcześniej. I to by było na razie na tyle. Na tyle, jeżeli chodzi o materiały typu miły, kompetentny porucznik, ogarnięty wartownik, czy też rozumiejący temat ochroniarz. Bo w kilku kolejnych materiałach zobaczycie kłamstwa, przekroczenie uprawnień, zmyślanie przepisów, poważne karalne groźby, a w najbliższym odcinku zobaczycie coś, co osobiście myśleliśmy, że się nie wydarzy. W zeszłym roku opublikowaliśmy materiał nagrany we wrześniu 2020, w którym żandarmi wojskowi i policjanci przed kamerami nie zastosowali się kilkukrotnie do przepisów obowiązującego prawa, a policja dodatkowo oskarżyła nagrywającego zupełnie bezpodstawnie o niezgodne z prawem postępowanie. Konsekwencją tamtego materiału były postępowania dyscyplinarne, o których zrobiliśmy kolejny materiał, a szef policyjnej jednostki, w której pracowali ci policjanci, wraz z tym, który nas zmyślał w pierwszej odpowiedzi na skargę, szef tych ludzi zdobył się na pisemne przeprosiny, które były na takim poziomie, że nagrywający zdobył się jeszcze na taką krótką wiadomość zwrotną, dochodząc do wniosku, że zarządzający komisariatem najwyraźniej zapoznał się z treścią aktów prawnych, no bo napisał, że nagrywający ma rację, gdyż z przepisów i rozporządzeń nie wynika zakaz fotografowania obiektów objętych szczególną ochroną, a funkcjonariuszom zostały wskazane błędy i omówiono z nimi całość zagadnienia w celu wyeliminowania podobnych błędów w przyszłości. Poprosiłbym, żeby pan się jeszcze raz przedstawił, bo nie usłyszałem wyraźnie. Starszy sierżant komisariat policji Gdynia Oksyjdę. Tak, widzimy się po raz kolejny. Jak to się stało, panie? Co dobrego słychać? No tutaj właśnie nie za dużo dobrego. Nie za bo dużo pan dobrego. nagrywa niezgodnie z przepisami, tak? W związku z tutaj elektrociepłownią, która podlega pod obiekty szczególnie chronione, tak? Czyli zacznę od początku, tak? Żeby potem nie było niedomówień, pan nie musiał składać skargi na mnie, dobrze? A jak niech pan przypomni, jak ta skarga się skończyła poprzednio? Niech pan przypomni. Pan dostał mailowo, z tego co kojarzę, co się tam stało z tą skargą i pan wie dokładnie, tak? Ja nie muszę... Dostałem przeprosiny od pana przełożonego, powiedzmy sobie Ja w uczciwie. tym momencie nie muszę panu... Dobra, co tam słychać, panie? Zgodnie z artykułem 15 ustawy Policji oraz tym, że nagrywa pan obiekty
podjęte szczególną ochroną w związku z bezpieczeństwem państwa naszego polskiego. Prosiłbym o dokument tożsamości od pana, dowód osobisty albo jakiś inny potwierdzający pana tożsamość, dobrze? To jest nieprawda, że tego obiektu nie mogę fotografować. To jest po W pierwsze. związku z rozporządzeniem 24 lipca, rozporządzenie Rady Ministrów 24 lipca 2003 roku, obiekty... Czerwca. Ale dobra, okej. Czerwca, dobrze, czerwca. Tam nie ma w tym, proszę pana, rozporządzeniu mowy o zakazie fotografowania takich obiektów. Nie ma mowy. Proszę pana, przecież pan wie, że pan nie rozmawia z kimś, kto się na tym nie zna. Jak ja już panu to mówię i po ostatniej pana sytuacji, to już pan powinien wiedzieć, co się stanie i kto tu jest lepiej poinformowany. Ja nie popełniam w tej chwili ani wykroczenia, ani przestępstwa. Nie mogę zasadnie być o takie podejrzany, a pana ignorancja związana z prawem w sprawie fotografowania obiektów, to jest pana problem, a nie mój. Na jakiej podstawie pan tak sądzi, że osoba, która wykonuje legalne czynności, może wznieść zagrożenie terrorystyczne? Na jakiej podstawie pan tak uważa? Bo do tej pory stoimy obiekt, sobie w który miejscu. pan nagrywa, jest objęty zakazem nagrywania. Nie jest zakazem Jest, nagrywania tym obiektu. bardziej, Który że- punkt tego rozporządzenia o tym mówi? Punkt 8. Proszę. Punkt 8 nie mówi nic o zakazie fotografowania. Proszę mówi. pana, ma pan telefon. Niech pan dzwoni do przełożonego teraz. I niech pan nie zrobi sobie tego numeru, bo jak pan drugi raz mi to zrobi, to ja w tym momencie żadne przeprosiny nie będą miały znaczenia. Żadne.